Dziś będę rozbierać swojego biasa z folii. Trzymam właśnie w dłoni swoją ulubioną płytę Exodus, która została wydana 3 lata temu, a ja przez 3 lata jako EXO-L jej nie kupiłam, ponieważ nigdy nie miałam pewności, że dostanę okładkę z Chenem, więc po prostu pojechałam do Korei, poszłam do SM Town i wybrałam sobie okładkę z własnym biasem, co w sumie nie było takie trudne, ponieważ w Korei są tylko i wyłącznie okładki z Chenem. Co oznacza, że mój 5-letni Ube te 3 lata tam na mnie czekał. Chociaż w sumie nie zdziwiłabym się, jakby było inaczej, bo niedawno zmieniłam Ube na Munteila i w sumie to mogłyby być wszystkie okładki z EXO, tylko nie Chen. Ale jednak Exodus po 3 latach w moich rękach ze wszystkimi piosenkami EXO, których ja mogę słuchać non stop i je uwielbiam, ale oprócz tego kupiłam jeszcze 2 inne płyty, również powiązane z Chenem. W tym pierwszą płytę EXO CBX, bądź jak to woli, Chen Bexi, Hey Mama w wersji zielonej, czyli wersji Chena, bo nie wiem czy to widzicie, ale to jest C. I najnowszą płytę, jeżeli chodzi o EXO CBX, czyli Blooming Days w wersji Blooming. Także przywiązałam ze sobą z Korei 3 płyty powiązane ze swoim byłym UB, który może jeszcze po otworzeniu tych płyt powróci na to miejsce, kto wie? A tak naprawdę to chyba mam 2 i tyle. Zaczniemy chronologicznie od Exodus. Tak wygląda okładka z przodu. Tak wygląda okładka z tyłu. Jest to wersja koreańska, bo chińskiej niestety nie znalazłam, ale i tak wolałam koreańską, bo to zdjęcie bardziej mi się podobało. I to jest album, którego recenzja chyba jako pierwsza pojawiła się w UBTV. Mam na myśli tutaj kategorię album tygodnia i wiąże z tą płytą naprawdę wiele wspomnień. Jest to też płyta, którą zrecenzowałyśmy na blogu, który założyłam z Karol bardzo dawno temu i jest to jedyna recenzja albumu, która pojawiła się na tym blogu i ostatni wpis na tym blogu, jaki kiedykolwiek się pojawił. Także tak myśląc, ile ja mam wspomnień związanych z tą płytą, myślę, że naprawdę długo mi zajęło, żeby ją zdobyć, ale chciałam po prostu iść i mieć pewność, że będę miała wersję z Chenem, chociaż 2 i te 3 lata temu i nawet rok temu jeszcze nie podejrzewałam, że kiedykolwiek pojadę do Korei. Także wpisałam ten album chyba na straty od samego początku, a nikt nigdzie nie sprzedawał żadnej wersji z Chenem. Także mogłabym jeszcze sobie długo poczekać, gdyby nie ten wyjazd. I tutaj są wszystkie piosenki, które ja kocham. Call Me Baby, uwielbiam Transformer, uwielbiam Exodus, Eldorado jest piosenką EXO, na którą czekałam od momentu wydania teaserów jeszcze przed debiutem. Playboy to też jest jedna z moich ulubionych piosenek EXO. Hurt, Lady Luck, Beautiful, wszystkie te piosenki kocham i swego czasu słuchałam ich non-stop. I chyba powinnam do nich wrócić, skoro już mam ten album. I to jest fotobook tylko i wyłącznie z samym Chenem, co sprawia, że chciałam ten album jeszcze bardziej. I tak mówię i nadal nie wierzę, że kupiłam go po 3 latach. Zobaczyłam 2015 wydrukowane na tej płycie i nie mogłam uwierzyć, że minęły 3 lata, zanim ja kupiłam album z taką sesją. Karol ma wersję z Kaim i też była zadowolona, bo myślę, że dla każdej EXO-L, która ma UB w EXO, Exodus jest idealnym wyborem, ponieważ te fotobooki mają wersję tylko i wyłącznie z jednym członkiem EXO. Bardzo dobrze zresztą wspominam całą tę erę puffcode'ów, które nie miały nic wspólnego z Call Me Baby, ale ja uwielbiam puffcode'y. Pamiętam robienie kraka do puffcode'ów, które nikomu innemu oprócz mnie nie wydawały się śmiesznie, ale jednak postanowiłam coś z tego tworzyć. To jest jedno z moich ulubionych zdjęć Chena i cała ta sesja, te sesje EXO w tych różnych miastach i te wszystkie teasery, bardzo dobrze pamiętam tę erę i strasznie mi ją wspominam i to jest jedna z moich ulubionych er EXO i to jest zdecydowanie mój ulubiony album EXO. Najlepszy klimat piosenek, jeżeli chodzi o EXO, według mnie na nim panuje. I wszystkie piosenki EXO z tego albumu mi się podobają, co się rzadko zdarza, nawet jeżeli chodzi o moje ulubione zespoły, że każda piosenka podoba mi się na jakimś albumie i mogę go słuchać po prostu w kółko, a nie przełączać piosenka po piosence, żeby znaleźć tę jedną swoją ulubioną, do której został wydany teledysk, a z Call Me Baby akurat nie jest to takie oczywiste, że ta piosenka, do której został wydany teledysk, podoba mi się najbardziej, ale na pewno podoba mi się ta sesja i tutaj jest jeszcze Lei i te włosy Chena. Ja na przykład bardzo nie lubię grzywki Chena, która zasłania mu czoło, chociaż niektórzy mogą stwierdzić, że tak Chen wygląda najlepiej, ponieważ Chen ma bardzo duże czoło i on sam lubi zakrywać swoją grzywką właśnie to czoło.
Co nie zmienia faktu, że mi się o wiele bardziej podoba, jak ma je odsłonięte i grzywka, która się kończy w połowie czoła, zdecydowanie nie należy do moich ulubionych włosów Chena. Nie wiem, czy to przypadkiem nie będzie moja ulubiona wersja Chena zaraz po wersji z Power i wersji z Coco Bob, czyli pofalowanych blond włosów. Trochę to wolno otwieram, bo boję się, że zaraz wyskoczy karta. I oczywiście będę miała jak zawsze opóźnioną reakcję. I staram się zwracać uwagę też na każde zdjęcie, które są idealne, są czarno-białe. Nie wiem, czy jest mi gorąco przez Chena, czy przez to, że tutaj jest naprawdę gorąco. I widać, nie spodziewałam się Leia jako feature w tym photobooku, ale jak widać tutaj jest mocny pairing Leia z Chenem, czemu akurat nie mam nic przeciwko, ponieważ Leia jest jednym z moich ulubionych członków i teraz w tych najnowszych comebackach EXO trochę za nim tęsknię, a tu jest Chen w bini. Ja pamiętam Chena w bini jeszcze z czasów EXO Showtime, czyli bardzo, ale to bardzo dawno temu, na początku kariery EXO, bo przecież EXO Showtime było programem, dzięki któremu fani EXO mogli poznać lepiej wszystkich członków. I teraz mam taki sentymentalny, nostalgiczny moment. Uwaga, o nie, dobra, widzę kartę. Odwrócę ją na drugą stronę i zobaczę później. Bo teraz się zachwycam tym, jak dobrze można wyglądać w czapce. Ale album mi się kończy i te zdjęcia są piękne, no. Ja zakochałam się w Chenie głównie ze względu na jego wokal i nadal uważam, że jest jednym z lepszych wokalistów, jeżeli chodzi o cały K-pop. Ale jego szczęka, i jego kształt ust, i jego kształt oczu, i jego brwi. Tak, myślę, że wszyscy fani Chena wiedzą, co to znaczy brwi Chena. On jest po prostu idealny. Jest zdecydowanie dla mnie jednym z najprzystojniejszych idoli. I pewnie większość z was się ze mną nie zgadza, ale jestem zakochana. Mówiłam, że po obejrzeniu tych photobooków Chen z powrotem wróci na miejsce mojego UP i obawiam się, że tak się może stać. I skończył mi się właśnie photobook tym pięknym, idealnym zdjęciem, na którym możecie podziwiać, jaki on jest idealny. I uwaga, zobaczę, co mam za kartę. Niestety album z Chenem nie gwarantuje karty z Chenem, co mnie niesamowicie smuci. Tu jest jakaś reklama sprzed 3 lat, która mi się pewnie nie przyda. I uwaga, Xiumin! Na pewno będzie pasowało do reszty albumów, które zamierzam w dzisiejszym filmiku otworzyć, ponieważ to jest w końcu EXO CBX i mogą mi się trafić jeszcze 2 Xiuminy, ale Xiumina akurat bardzo lubię i jest jednym z moich głównych biasów, ulubionych członków, nie wiem jak to nazwać, ale od początku mojej przygody z EXO strasznie go lubię, a ta fotokarta jest strasznie urocza. Jeżeli jesteście EXO, ale troszeczkę dłuższym stażem, to pamiętacie, że Xiumin był porównywany z takimi pampuchami baodzy, takimi kluskami chińskimi i dokładnie tak tutaj słodko wygląda. I ja prawdopodobnie wiem, że wymawiam źle Xiumin, ale przynajmniej to nie jest Xiumin, a ja jeszcze nie wyrobiłam w sobie prawidłowej chińskiej wymowy tego imienia, także musicie mi to wybaczyć. Przepraszam. Czas na płytę w kształcie litery C. EXO CBX Hey Mama, wersja zielona. Kupiłam zieloną z wiadomych przyczyn. Chyba nie muszę tego tłumaczyć, dlaczego wzięłam zieloną. Chociaż ta era nie należy do moich ulubionych, jednak chciałam mieć wszystkie płyty powiązane z Chenem, z sentymentu. I dlatego po prostu, że był od początku w sumie mojej kariery z K-popem był moim UB. To się zmieniło bardzo niedawno temu i ja już teraz widzę kartę. I zawsze mam w albumach karty na samym początku, więc się zatrzymam na chwilę tutaj. Jeżeli chodzi o Hey Mama, to jest to zdecydowanie jedna z moich ulubionych piosenek, jeżeli chodzi o K-pop, ponieważ dla mnie K-pop kojarzy się z czymś pozytywnym, a to jest taka piosenka, która od razu poprawia mi humor i od razu mam ochotę tańczyć, chociaż tego też nie umiem, ale to nie jest w tym momencie ważne. The One to jest jeden z moich ulubionych teledysków, jeżeli można to tak nazwać, i kocham jeszcze Rhythm After the Summer. Jeżeli nie znacie tej piosenki, to bardzo wam ją polecam i ja ją uwielbiam i ona ma właśnie taki retro klimat, który wprowadza w taki wakacyjny nastrój i tu już mam kartę. Ile otworzyłam stron? 3. I już widzę kartę i tym razem ją zobaczę od razu. I to jest Xiumin! Wiedziałam, że tak będzie. Jeszcze mnie czeka jeden. Także nic straconego, mogę mieć cały komplet. Bo dlaczego miałabym mieć właściwie swojego biasa, prawda? Dlaczego miałabym mieć swojego biasa? Więc tutaj mam kolejnego Xiumina, który wygląda tak, ale akurat to zdjęcie bardzo mi się podoba. Tutaj już wygląda o wiele dojrzalej. Chociaż ma farbę na czole, co może o tym nie świadczyć, ale jednak wygląda. Tu jest ulotka kolejna od SM,
Kolejna ulotka z EXO Run. I jedziemy dalej, żeby oglądać właśnie tę grzywkę, o której mówiłam przed chwilą, czyli grzywka zakończona w połowie czoła. I tutaj już nie jest tylko Chen. Pewnie większość, chociaż nie pamiętam jak wyglądają pozostałe fotobooki, ale jednak mamy też Baekhyuna i pana z moich fotokart, bo dlaczego by nie. Becky zdecydowanie jest też jeden z moich ulubionych członków. Zresztą, dlaczego ja właściwie powtarzam, że mam jakichś ulubionych członków? Ja kocham całe EXO. Jednych członków pewnie bardziej, ale drugich mniej, ale jednak uwielbiam wszystkich i cały czas mam w głowie gdzieś ich w 12 i jakoś tej myśli za bardzo nie potrafię się pozbyć i najbardziej brakuje mi Luhana, jeżeli mam być szczera. Strasznie tęsknię za Luhanem, ale w sumie 3 pozostałych członków EXO ma swoje własne kariery, także nie zniknęli całkiem z pola bitwy, jeszcze można ich usłyszeć, więc ta tęsknota nie jest aż tak mocna, chociaż nie do końca rozumiem sytuację z Lejem, ale to już jest zupełnie inna sprawa, zupełnie inna historia, może nie będę jej teraz poruszać. Skupię się na tym wielkim uchu Chena o tutaj. Ja kocham jego uszy. Karol zawsze powtarza, że ma takie wielkie uszy, a mam wielkie uszy. Widać mu uszy, ciągle widać mu uszy, ma takie wielkie uszy i pewnie powiedziałaby, że to ucho zajmuje całe zdjęcie, ale ja kocham jego uszy. On jest po prostu... Ale właściwie tutaj o co chodzi? Tutaj wygląda jak łysy, to już jest w ogóle inna historia. I ta sesja, nawet nie wiem, jest taka klubowa. Tutaj się zrobiło bardzo klubowo, nie widzę tylko światła. To jest zdecydowanie zdjęcie, które może się spodobać wszystkim fanom Xiumina, w tym mnie. I zrobiło się dość seksownie, chociaż na początku tego fotobooka było inaczej. Jeżeli porównamy sobie to zdjęcie, gdzie on wygląda na jakieś 12 lat, z tym zdjęciem, gdzie każda fanka prawdopodobnie teraz mdleje na jego widok, to coś się jednak tutaj zmieniło. I tu jest czerwona kanapa, skóra na kanapie, skóra na Chenie. Co tutaj się dzieje? Co to jest za klatka w ogóle? Becky, Cherish. Widzę zmiany w tym fotobooku. 2 wersje EXO, Day and Night version. I jak zwykle jest to fotobook z SM, który postanowił się rozkleić, chociaż ledwo go dotknęłam. Nie wiem, czy to jest wina tych fotobooków, które są sklejane w ten sposób, czy może wszystkich fotobooków z SM, bo jakoś w innych mi się to nie zdarza. Także to było EXO CBX Hey Mama. I ostatnia, prawdopodobnie nie Chenowa, tylko Xiuminowa płyta EXO, czyli Blooming Days. Jeżeli chodzi o pytanie EXO, can I be your boyfriend, can I, to ja mam tylko na to jedną odpowiedź. Yes. Też kupiłam tę płytę. Nie tylko do kompletu do tamtej, ale właśnie dlatego, że comeback EXO w sumie był bardzo blisko naszego wyjazdu. Oni powrócili 2 tygodnie chyba przed naszym wlotem do Korei i zdążyłam obejrzeć wersję unboxingu i ta zdecydowanie podobała mi się bardziej. Chociaż okładka tej drugiej wersji podobała mi się bardziej, ale tutaj bardziej podobały mi się zdjęcia. I tu już mamy zupełnie bardziej delikatny klimat. Tutaj są kwiaty, takie jasne światła, delikatność. Właśnie ta wiosna, która nadchodzi. A tam był klub. Chociaż na początku też było niewinnie, także zobaczę co jest dalej, bo jak zwykle oczywiście nie pamiętam w sumie dlaczego tę wersję wybrałam i dlaczego tam się spodobała bardziej, ale tylko pamiętam, że wiedziałam dlaczego ją kupuję w momencie kiedy ją kupowałam. I tutaj mamy kolejny przykład grzywki Chena, chociaż tutaj jest trochę lepiej niż tam. I nagle Misok zmienił kolor włosów na blond z niebieskiego, a ja mam dość... Może myślałam, że to jest fotokarta, a to nie jest fotokarta, tylko fotobook. Chciałam powiedzieć, że mam słabość do idoli w niebieskich włosach, ale jak jednak obok stoi mój UB, no to jednak się muszę zastanowić, czy patrzeć tutaj, czy może tutaj. Becky to jest ogólnie bias, wrecker i ten temat może pominimy. Kiedyś zdecydowanie myślałam nad tym, żeby zmienić biasa na Baekhyuna, ale Becky zawsze mi się wydawał zbyt popularnym członkiem EXO, a Chena nikt nie kochał. Ja byłam tą osobą, która zawsze go kochała i zawsze uwielbiała jego głos. I uwaga, uwaga, tu jest... Tak! Tak! Moje życie! Moje życie! W końcu otworzyłam ten album w swoim życiu i nigdy przenigdy nie trafiłam swojego biasa aż do tej chwili, bo to jest karta z Chenem. Ja muszę teraz muszę chwilę, że tak powiem,
odetchnąć, wzruszyć się, dajcie mi chwilę na łzy radości, bo to jest pierwszy raz w życiu, kiedy mi się coś udało. Mam kartę z Chenem! Czy to jest znak, że powinnam go znowu wziąć na swojego UB? Tak, myślę, że to jest ten znak zdecydowanie, szczególnie patrząc na te proste brwi i ten kolczyk w uchu. Jakaś reklama. Jakaś reklama. I naklejki! Kocham naklejki, dobra, dalej. I jeszcze na zdjęciu z Chenem. O czym ja mówiłam? Mówiłam chyba coś o tym, że Becky rujnuje mi listę. I wtedy nie, to bez sensu było, nie, to zdecydowanie, ale podoba mi się projekt graficzny tego B i tych literek. I ten album jest naprawdę ładnie zrobiony. Jest taki po prostu śliczny i daje takie estetyczne doznania, że tak to ujmę. Wszystko się zgadza, kart się zgadza, kolory się zgadzają, ułożenie kwiatów w wazonach i to, że w środku była karta z Chenem. Po prostu wszystko jest w tym albumie idealne. To jest zdecydowanie mój ulubiony album w K-popie, mój ulubiony album EXO i myślę, że będzie miał specjalne miejsce w moim sercu i specjalne miejsce na mojej półce. A tutaj jest za to Minsok w kwiatach. To zdjęcie jest moim zdaniem jednym z lepszych. Zmieniłam zdanie właśnie w tym momencie. Jeżeli coś mówiłam wcześniej o grzywce Chena, to ja to wszystko cofam. Ja to wszystko wytnę później w przemontowaniu, bo to zdjęcie jest idealne. Idealne. Jest strasznie przystojny. Ja nie rozumiem w ogóle, jak ktoś może uważać, że... Dobra, teraz brzmię trochę rakowo, ale nie rozumiem, jak można uważać, że Chen nie jest przystojny i to dlatego właśnie, że jego biasuje. I dla mnie jest jednym z bardziej idealnych człowieków na świecie, zagadam. Jest dla mnie jednym z najbardziej przystojnych idoli, ale jednak moja 5-letnia kariera z EXO uświadomiła mi, że niestety Chen nie jest postrzegany jako jeden z przystojniejszych członków EXO, także spokojnie o gustach się nie dyskutuje, ja wam tylko przekazuję swoją opinię, oglądamy dalej, ale chciałabym, żebyście docenili to jedno zdjęcie. Tutaj mamy całą trójkę. Ja na początku do końca nie wiedziałam, co sądzić o tej trójce, ale jak oni wytłumaczyli, dlaczego w sumie ten unit powstał w takim składzie, a nie w innym, to ja zrozumiałam, że to po prostu jest Derpline, Trollline, Trollde, Becky i Xiumin idealnie do siebie pasują. I naprawdę, ja jako osoba, która projektuje wszystkie okładki, które widzicie na kanale i ogólnie montuje to wszystko i widzi wszystko obrazami, dla mnie taki układ albo taka grafika i taki pomysł na fotobook strasznie się podoba. Chociaż te kwiaty niebieskie, bo jaki inny kolor kwiatów w K-popie mógłby być, nie pasują troszeczkę do tego zwykłego boiska. Coś tutaj w wizji nie pykło. A tutaj mamy na przykład idealne zdjęcie Chena, idealny kąt szczęki tutaj widać z jakimś supem bądź lampą ze stadionu, co też nie gra z całą resztą idealnie dopracowanego estetycznie albumu. I jak ja już myślałam, że znów powinnam uznać Chena za swojego UB, to nagle Baekhyun przypomina mi, że biasuje Moon Taeila. To jest wina tych fotobooków, które wyglądają tak, że tu jest przerwa i tu jest grubszy fotobook i ja naprawdę chciałabym, żeby ktoś przestał po prostu takie płyty tworzyć, skoro za pół roku wylecą mi z niego wszystkie kartki i będę mogła sobie co najwyżej z tych stron zrobić plakaty na swoją K-popową ścianę. To jest piękne zdjęcie. Tutaj kolory są idealne, a tutaj znowu jest bardzo prześwietlone zdjęcie. Ja uwielbiam te wariacje w fotobookach, kiedy ktoś nagle uznaje, że rozmazane zdjęcie Juty to dobre zdjęcie Juty do fotobooka. Także prześwietlone zdjęcie Baekhyunu jest idealnym zdjęciem Baekhyunu, żeby wstawić je na tle fajerwerków do tego fotobooka, za to zdjęcie jest idealne. A to zdjęcie jest trochę od czapy, ale to nie jest ważne w tym momencie. Kończy mi się niestety już fotobook. Ja już to czuję i próbuję go nie rozkleić do końca. Tutaj już się zdjęcia robią znowu nocne. Znowu jest zmiana scenerii. Ja pamiętam, zauważyłam jakoś po jakimś dłuższym czasie, że ta sceneria się zmieniła, ale jestem zbyt zaabsorbowana idealnym rozmazaniem kolorów mojego biasa w EXO. Także to jest chyba, nie, to nie jest ostatnia strona. Przechodzimy do części różowej, czyli inny kolor, pudrowo-różowy. I to jest już koniec. Jeżeli chodzi o piosenki z tego albumu, to wyjątkowo chyba moją ulubioną jest Blooming Day, czyli piosenka tytułowa razem z teledyskiem, ponieważ Can I Be Your Boyfriend, Can I? I to byłoby na tyle. Mam dwie karty z Minsokiem i jedną kartę z Chenem, z której jestem bardzo zadowolona. To jest dowód na to,
że coś mi się w życiu udało i to jest ta karta z czenem. A z tyłu jest pomarańczowa, pomarańczowy to jest mój ulubiony kolor, a to znaczy, że następne pół roku spędzę w idealnym humorze, ponieważ jednak małe rzeczy potrafią cieszyć. A tak ogólnie chciałam powiedzieć, że co by tu nie było, to ja jestem najszczęśliwszym człowiekiem, ponieważ EXO CBX to unit, w którym jest mój bias, czyli oprócz EXO mam go jeszcze w innym unicie EXO, czyli mam 2 razy więcej własnego biasa niż mogłabym mieć. I jestem przeszczęśliwa i zdobyłam płytę, na którą czekałam 3 lata. 3 lata! Tata na tym albumie mi uświadomiła, że to był 2015, ja nadal w to nie wierzę, ale mam nadzieję, że podobał wam się ten unboxing, dajcie mi koniecznie znać, kogo wybiosujecie w EXO i do zobaczenia w kolejnym filmiku!